Somalia, często postrzegana przez pryzmat konfliktów i kryzysów humanitarnych, skrywa w sobie niezwykłą różnorodność kulturową i naturalną. Kraj ten, z ponad 18 milionami mieszkańców, jest domem dla wielu etnicznych grup, co przekłada się na bogactwo tradycji, języków i zwyczajów. Ekonomia Somalii opiera się głównie na rolnictwie, hodowli bydła i handlu. Mimo wyzwań, społeczność międzynarodowa podjęła kroki wspierające odbudowę kraju i stabilizację regionu. Turystyka, choć w powijakach, zaczyna odkrywać niezwykłe krajobrazy Somalii. Od pustynnych równin po nieskażone plaże. Somalia z jej niezłomnym duchem i dziedzictwem kulturowym stanowi świadectwo wytrwałości i nadziei na lepszą przyszłość. Siemanko, w kolejnym odcinku, w trzecim odcinku już z Somalii. Jeśli nie widziałaś poprzednich dwóch, bardzo polecam sprawdzić, ponieważ były to naprawdę dobre odcinki, które mam nadzieję, że się Wam podobały, jeśli je widzieliście, a jeśli nie, to naprawdę warto zobaczyć. Jest godzina 17 teraz, właśnie jedziemy gdzieś połazić po mieście, chcemy zobaczyć właśnie, co tutaj się dzieje po 17, bo dzisiaj jest piątek, dzisiaj jest święty dzień dla muzułmanów. Także dzisiaj było tak, to jest taka niedziela nasza dla nich, ale po 17 ludzie już wychodzą po prostu, siadają w restauracjach, na jakieś tańce mamy pojechać, zobaczyć jak wyglądają. No i pokażę Wam, jak to wygląda w nocy, czy jest bezpiecznie i tak dalej, byście mogli zobaczyć. Powiem Wam od razu z góry tak, zmieniło się tu na pewno bardzo dużo od tego, jak oglądałem ostatnie vlogi ludzi, którzy tutaj podróżowali. Jest ciekawe. Wyjechaliśmy za teren hotelu. Chłopaki wzięli przez drzwi sobie podali swoje klamki. Zaraz patrzą, że źle sobie podali. Musieli się wymienić. Jakby nigdy nic. Dobra, to jest serio. W ogóle widzę, że jestem bardzo czerwony, bo mnie słońce dzisiaj spaliło. Zapomniałem się posmarować filtrem. Ale to nic. Już widać, że jest coraz więcej ludzi na ulicach. Ciekawie będzie. Mogadiszu, stolica Somalii, położona nad Oceanem Indyjskim, jest największym miastem kraju i jego głównym portem morskim, pełniąc kluczową rolę w gospodarce narodowej. Mogadiszu ma bogatą historię, sięgającą czasów starożytnych, kiedy to był ważnym ośrodkiem handlowym między Afryką a resztą świata. Mimo że przez dekady zmagał się z konfliktami i niestabilnością polityczną, miasto stopniowo odbudowuje swój dawny blask i infrastrukturę. Znajdują się tu zabytki takie jak Stara Twierdza, meczet Arba Rukun i żywy, kolorowy rynek Bakara, oferujący wgląd w tradycyjne somalijskie życie. Ożywienie kulturalne i gospodarcze jest widoczne w odnowionych obszarach i nowych przedsięwzięciach. W ogóle chłopaki, którzy są moją ochroną, bardzo młode chłopaki, ale oni normalnie pracują do 17. My o 17 będziemy kończyć, a teraz jest 17. Także dzisiaj w ciągu dnia spędziłem trochę czasu w domu. No i dzięki temu teraz mamy jakieś 2-3 godzinki. Wiecie, co to jest najsmutniejsze? Jak widzicie, jak dzieciaki na przykład w gruzach grają w piłkę albo się bawią. Wiecie, jakiś rozwalony budynek totalnie i wiem, że to pewnie po wojnie wszystko. A tam dzieciaki żyją, bawią się jakby nigdy nic. Podobne widoki właśnie były w Syrii też. No. Teraz zobaczyć lokalne tańce. Lokalne tańce. Lokalne tańce, które są zawsze w każdy piątek tutaj.
Widziałem, że nie byłem tu mile widziany. Dużo osób, były też ciekawe osoby, które coś tam chciały zagadać i tak dalej, ale dużo osób było niezadowolonych z tego, że nagrywałem. Ogólnie ciekawie było to zobaczyć. Coś innego, co piątek spotykają się tu właśnie tak, żeby sobie tak tańczyć. Myślałem, że wiecie, to ma jakieś, nie wiem, jakieś znaczenie, że akurat tutaj i tak dalej, ale nie, podobno po prostu dla zabawy. Spotykają się i takie plemienne tańce robią. No, ale byli niezadowoleni z tego, że tam jestem. Dużo tak na początku trochę agresją reagowała, no ale ten mój przewodnik serio jest tak ogarnięty tu, że od razu odpuszczali, jak on tylko coś powiedział. No, fajnie to było zobaczyć, ale taka napięta sytuacja była, to nie za dobrze się tam czułem. A przyjechaliśmy do parku tutaj zobaczyć, przejść się trochę. To miejsce, gdzie tutaj przychodzą ludzie właśnie w niedzielę na spokojne spacerki, pochillować i tak dalej, a jednak chroniony jest przez ochroniarzy z bronią. Na wejściu na bramie sprawdzają wszystkich. Mur 2-metrowy otacza to jak nie więcej. Tak wygląda. Powiem wam tak, no, pod względem środki bezpieczeństwa, no wiadomo, wszędzie tu są zapewnione jakie są, ale no, z drugiej strony wszędzie jednak widzicie tych ludzi z tą bronią, bo to daje też do myślenia i to bardzo mocno. Ostatnim takim krajem, gdzie tak widziałem tak dużo broni, no to wiadomo, to Afganistan był. No ale tutaj trzeba przyznać, że tu się czuję lepiej niż tam, ale tam miałem po prostu jakiś swój obłęd w głowie. Akurat załapaliśmy się w parku telewizję. To jest jakaś popularna telewizja tutaj w Somalii. Chcieli ze mną porozmawiać, ale wstydzę się. Wiecie jak jest, ja się wstydzę kamery. Serio, nie wiem po co przyjechaliśmy do tego parku. Chciałbym po prostu pokazać, jak ludzie tu normalnie sobie żyją, przychodzą z rodzinami i tak dalej. I sobie chillują. I sobie chillują po prostu. Właśnie przejeżdżaliśmy teraz koło uniwersytetu, gdzie 29 października 2022 roku, czyli 1,5 roku temu. Nie, więcej. No, 1,5, przypuśćmy. Przy tym, jak studenci odbierali swoje dyplomy, wybuchła bomba. Zabiło ponad 100 osób. Właśnie przejeżdżaliśmy do takiego miejsca upamiętniającego to. Masakra. Ja połazić trochę. Wiadomo, że w nocy wszystko wygląda inaczej zawsze. Wiecie, gdzie ostatnio widziałem tyle rikszy i tyle trąbienia? Chyba wam nie muszę mówić. Właśnie jedna część Somalii, którą mówię, to są Indie. Jedna to Syria, jedna to Afganistan i jedna jakaś po prostu afrykański kraj. Wszystko się składa w całość. Przejście drogę nie jest lekko. Dobra, przyjdziemy na kolację. Okay, what do we have here? We have evening dinner. Yeah. This is like see wheat. Okay. And this is red kidney Beans. Yeah, red beans. And then you mix like this. Okay. Some people they cook together. And then when you do like this, You put the oil? here we have simsim oil. Okay. Sesame oil, eh? Simsim oil, yes. Okay. You add like this. You see? Canada. And you have to put the sugar as well, Yeah, yes? small sugar, yes, small quantity of sugar. Okay. I have to try. Yeah. Some people as well, they have some honey. Some honey? organic Okay, honey. okay. But those who don't have honey, they can add some sugar. Okay. And they will have also black tea. Like tea. Or maybe with milk. Okay. So everyone depends the way he wants, yeah?
It's an option. It's a choice. You try. Będę próbował. They cook with water, yeah? Water only, yeah. Ah, cool. Yeah. So this one $1, this one $1. Kolacja zjedzona. Powiem wam tak, no bardzo średnie to było, ale zjadłem. Wygląda to, że jestem w Afryce. Nie po prostu taki tu jest problem z jedzeniem. Jedzenia się nie wyrzuca, jedzenie trzeba szanować. Ale czy to jest coś na kolację? Nie. To było po prostu pomieszane, ugotowane zboże z fasolą, z olejem i cukrem. Niezdrowe za bardzo. Idziemy gdzieś jeszcze. What is this? This we call halwa. Halwa? It's sweet from sugar and some other flavors. Okay. So it's like actually we use during the ceremony of wedding, Okay. some other occasions, graduation ceremonies. Będziemy próbować. Yeah. Lokalny słodycz. Slowly, it could be very hot. Aha. Yeah, try. Okej. Maybe before this one, try. O! Smakuje jak... nie wiem jak to określić. Taka ciepła żelka. Owocowa. To w sumie to było takie nadzienie, jak ciastka się nadziewa. Taką masą, takim słodkim czymś. No to mniej więcej było to. Na ciepło. 2 kilometers. Okay. Maybe 2.5 kilometers. Właśnie przed chwilą odezwała się do mnie dziewczyna, której uratowałem. Znaczy, której uratowałem, nie uratowałem, którą uratowałem trochę, ponieważ jej pożyczyłem pieniądze na lotnisku. Jak oglądaliście od pierwszego odcinka, to opowiadałem sytuację, że przy bramkach podeszła do mnie dziewczyna biała i zapytała, czy mógłbym jej pożyczyć $60, bo nie ma na wizę i nie ma jak się skontaktować z nikim. I co wtedy, wiecie, od razu pomyślałem, że miałem taką samą sytuację, jak byłem w Ugandzie. Też nie miałem pieniędzy, też totalnie zapomniałem, że muszę mieć na wizę, a nie działały bankomaty, a tam pewnie też nie było nawet. I pomogłem, no i wczoraj się nie odezwała, dopiero dzisiaj się odezwała, że chciałaby mi oddać te pieniądze. Ciekawe. Pracuję tutaj w UNICEF, ale co dokładnie robię, to jeszcze zapytam później. Miasto żyło po południu. W ciągu dnia niewiele się działo. Pewnie wielu z Was chciałoby mi zadać pytanie, czy bezpiecznie się czuję tak sobie chodzić po Somalii wieczorem, już jak jest ciemno. No to powiem tak, nie całkiem, ale też nie czuję się jakoś niebezpiecznie. A kolejna sprawa jest taka, że idzie za mną dwóch małolatów z gnatami i patrzą się cały czas dookoła, co się dzieje. Także wiecie. No. Sam raczej bym tu nie chodził. Nie ma szans. Wiecie, problem jest taki, że za bardzo rzucam się w oczy. I tak to niestety wygląda. Wiecie, że dzisiaj ludzie podchodzili. Jednak mam tatuaże zasłonięte, no ale ten na szyi widać. Bo nie mam takiej chustki jak w Afganistanie miałem. Ludzie podchodzili i pytali, czy to prawdziwy tatuaż. I tak dalej, no także powiem, hello, hello. They produce Nutella, Nutella. ice cream. Okay. Yes. You'll be on my channel. No, ci akurat chcieli być nagrywani, ale to jest bardzo duża rzadkość tutaj. Przeważnie ludzie są bardzo niezadowoleni z tego. I tak jak wam mówiłem, no to co mi opowiadają, to opowiadają za kamerą, a jak już chcę coś nagrać, to już nie chcą. Tak to jest. A co do syfu na ulicy, to też wam powiem taką ciekawostkę.
Bo co ktoś coś widzę, że ktoś coś wypije, zje albo coś, to rzuca po prostu na ulicę, nie do kosza. I to... I to jest normalnie wszechobecne tutaj, bo nawet mój przewodnik tak robi. Czyli oni tu po prostu to tak mają, no. Nie są nauczeni, że tego się nie robi, dlatego tu śmieci leżą też wszędzie tutaj. Jak w Indiach. Właśnie dzisiaj mówiłem że czuję się tutaj trochę jak w Indiach ze względu na tuk-tuki i trąbienie, ale ze względu na śmieci też, tylko tego już nie mówiłem. Asimia, Budzik. hai mahal kena. Asim mana kau tidur gula mahayat. Właśnie pytałem też, do której tutaj to wszystko jest, jak handlują, to do pierwszej w nocy, a w sumie jest dopiero 19. To pewnie jeszcze będzie tu później więcej ludzi. Podobno w tym mieście jest 10 000 tuk-tuków. Sobie wyobraźcie. Cofam to, zapytałem się, jest 100 000 tuk-tuków, a nie 10 000. To się nie dziwię wcale teraz, że podzielili to na dwie jakby grupy, na A i B. Bo jakby wszystkie razem jeździły, to tam musiały, znaczy tak jeździły wcześniej, no takie korki to musiały być po prostu szok. Dobra, myślę, że wziąć tuk-tuka. Zaczepił nas jakiś chłop i taki był dość nieprzyjemny. I zauważyłem właśnie, że przewodnik chyba stwierdził, że lepiej wziąć tuk-tuka i wracać. A jakiś nie ma, chyba naćpany jakiś był albo coś. Wiecie, mi jest też ciężko rozpoznać, kiedy któryś z nich po prostu się kłóci, kiedy jest ktoś nieprzyjemny, a kiedy normalnie rozmawiają, tylko jak wiecie, jakoś dynamiczniej, bo po prostu nie rozumiem ich gestykulacji i języka i też ciężko mi nie rozpoznać, ale ten teraz był taki agresywny i to było widać, bo nie wiem, czy chciał pieniądze, czy co. Przewodnik mu odpowiedział mój, to był bardzo niezadowolony. Dobra, wróciłem już do hotelu, jest po 20. No i powiem wam tak, oczywiście bez żadnej przesadnej paniki, żeby to źle nie zabrzmiało, bo absolutnie tak nie jest, ale no jakbym nie miał przed chwilą przewodnika ze sobą i ochrony, a raczej bardziej przewodnika, no bo on tam od razu naprostował tego chłopa i wcześniej tam też, jakbym nie był z nim i z chłopakami, to mógłbym mieć kłopoty, no. Nie ma co gadać, naprawdę mógłbym mieć kłopoty, bo byli tacy dość agresywni wobec mnie. Tacy, wiecie, oczywiście nie cieleśnie, bo mnie nikt nie dotknął, ale byli bardzo niezadowoleni z tego, że w ogóle wyciągam telefon i że w ogóle tam jestem. No a ten tutaj, no to widać było, że na pewno był pod wpływem czegoś. W ogóle zapytałem przewodnika o jedną sprawę, bo tutaj, a znaczy w sumie bardziej w Somalilandzie, jest bardzo popularny kat. Kat to jest narkotyk, taki jakby narkotyk w liściach. Przewodnik mówi, że to jest narkotyk, bo to jest bardzo uzależniające. W Somalilandzie 95% ludzi, podobno tych, wiecie, dorosłych, zażywa to. Oni to po prostu cały dzień żują, potem im daje speeda, takiego, wiecie. To jest coś takiego, jak byłem w Birmie i tam betla żuli i pluli czerwoną śliną. To jest orzech, a tutaj mają te liście kat i to tak mocno podobno speeduje i uzależnia. I no, że tam jest duży problem, że tutaj tak 40% ludzi to żuje, ale że też mają z tym problem i to strasznie zęby niszczy. Od razu było widać dzisiaj po tych ludziach, którzy żuli, bo mają okropnie zniszczone zęby. No a w Somalilandzie podobno już praktycznie każdy. Nie mówię, że nie spróbuję tego, bo chcę tego spróbować, jak tam będę. No i wam zrecenzuję, jak działało. Dobra, zapraszam na kolejne... zapraszam jutro. Idę do spania, czy jeszcze teraz zrobię trening. Muszę sobie zrobić 200 pompek, 200 brzuszków, 200 przysiadów. No i później jakiś film oglądam. Dzięki, oglądajcie dalej. Zaczynam kolejny dzień w Mogadiszu, w Somalii. Znowu w tym samej koszulce, ale nie wyprana, żeby nie było. Biorę pranie na bieżąco, możecie zobaczyć. Suszy się. Po prostu mam nadzieję, że w Somalilandzie, jak jutro polecę,
Nie będę musiał już znowu w tym samym chodzić. No zobaczymy. Czas pokaże. Jak będę musiał też nałożyć w drugim rękawie, to po prostu pójdę i kupię jeszcze 2 koszulki. No i ruszamy. Dzisiaj będę miał podzielone. Najpierw z jednym przewodnikiem, z Adjosem, a później przyszedł jego kolega. Ponieważ dzisiaj Adjos jedzie na lotnisko odebrać jeszcze 2 innych Polaków, którzy tutaj przyjadą. Później z nimi się spotykam, bo są w tym samym hotelu co ja. Jesteśmy umówieni w ogóle, się widzimy. W ogóle się spisaliśmy tutaj zupełnie przypadkiem. To wyszło, się okazało, że mają tego samego przewodnika, wszystko to samo. Także później postaram się pokazać też. Oczywiście jeśli tylko będą chcieli. No i fajnie będzie z kimś pogadać po polsku w ogóle. Paru takich ciekawostek, które powinniście wiedzieć tutaj na temat Somalii. Somalia jest nazywana rogiem Afryki. Że leży tak na rogu. Linia brzegowa Afryki jest najdłuższą linią brzegową ze wszystkich krajów właśnie tutaj. W samej Somalii mieszka 20 milionów ludzi. Na internecie było napisane, że 18, ale przewodnik mówił, że 20. Czyli praktycznie połowa tego co w Polsce, a kraj jest 2 razy większy niż w Polsce. Z takich też ciekawych rzeczy wyczytałem to, że ponad 70% ludzi tutaj w Somalii żyje za $2 dziennie. Pomyślcie sobie, jaka tu jest straszna bieda, ale z tego co mi przewodnik mówił, to tutaj normalnie zarabia się $5. Na przykład za pracę w restauracji. To jest naprawdę jeden z najbiedniejszych krajów, jakie są w ogóle na świecie. Czyli niebezpiecznych. Myślę, że po paru dniach tutaj mogę stwierdzić, że wcale jakoś mega niebezpiecznie się nie czułem. No ale samo to, że wiecie, no dużo się tu dzieje. Tu wojna trwała ponad 30 lat. Tu duża część społeczeństwa jest totalnie niewyedukowana. Czytałem, że chyba 60%, nie sorry, że 40% ludzi ponad powyżej chyba 18 roku życia nie pisze ani nie czyta. Sobie wyobraźcie, no ale to wszystko jest spowodowane tym, co tutaj się działo, czyli terroryzm, piraci, wielka bieda. No to wszystko po prostu do tego doprowadziło. W wielu przypadkach widziałem już, że dzieci zajmują się tutaj czyszczeniem butów, tak sobie dorabiają. Powiem wam, że dzisiaj to zupełnie jest inaczej. Wczoraj było wiadomo, był piątek, to było bardzo spokojnie na ulicach, po świętej zieleni, a dzisiaj wszędzie pełno ludzi. Także fajnie, że z 2 stron będą zobaczyć to Mogadiszu. Chciałem się napić herbatki. Ale to co wczoraj jedliśmy. This is the same? No, because this is not red bean. Green one. Okay. This we call green. This one is better or the other one? This one is much better. Much better? This is my favorite one. Okay. Yeah. But this as well with sugar? It's not sugar one. My ambulo serious ambulo. Medical matter galay mahawatan kala. Qatil kan. Dobra, to jest podobno inne niż wczoraj jedliśmy. Inaczej smakuje. Teraz spróbuję. Good. We have so many things here. We do. This is another type of. Okay. This is another type. How much is it for one plate like this? $1. $1. Plus the tea. Okay. Plus the tea, yeah? Plus the tea, yeah. No, czyli $1 razem z herbatą za taką porcję. Oh, try. This one better. Yeah. I prefer this one. Yeah. Okay. Dostaliśmy herbatkę. Tak zaczynamy. Dużo osób też pisało, żeby zobaczyć, dowiedzieć się, jak wygląda tutaj sytuacja kobiet w Somalii. Bo wiadomo, nie każdy z Was lub większość oglądała film Kwiat Pustyni. Była też książka oczywiście, podobno niesamowita. Akurat książki nie czytałem, ale film oglądałem, ale każdy mi poleca, że książka jest dużo lepsza. Wiecie, no jak ja się mam tego dowiedzieć? Przecież mi nikt nie powie dokładnie co i jak, ale z takich obserwacji tutaj, co jest naprawdę w samym Mogadiszu, to mogę powiedzieć, że to co widzę
to kobiety mają na pewno łatwiej niż kobiety w Afganistanie na przykład. Tutaj kobiety pracują, tutaj widać pełno kobiet na ulicach. Większość ma normalnie twarze poodsłaniane. Oczywiście chodzą w burkach i tak dalej, bo chodzą, no wiadomo, to jest w 99,8%, czy nawet mój przewodnik mówi, że w 100% kraj muzułmański. No i tutaj wczoraj też się dowiedziałem fajne rzeczy. Jak wygląda ze ślubami? Czy są tu aranżowane śluby? Powiedział mi, że do lat 90. tak było, że przychodził ojciec jednej strony, drugiej, ty bierzecie ślub i koniec. Teraz podobno już tak nie jest. Teraz podobno jest tak, że chłopak dziewczynie ma się spodobać i tak dalej, ma być coś między nimi normalnego. Nie mogą tutaj brać ślubów poniżej 18 roku życia, czyli dzieci też tutaj nie biorą. Czyli no jest tu trochę inaczej. Mogę powiedzieć zdecydowanie, że byłem w gorszych miejscach. Wiadomo o co chodziło w tym filmie, jak kobiety zostają tu okaleczane, ale no, nikt mi tego nie powie, no taka jest prawda, no. Także nie mam nawet możliwości się dowiedzieć, jak to wygląda naprawdę i czy w ogóle dalej do tego dochodzi. Chociaż wiecie, może mi się na pewno jest inaczej w mieście, w stolicy, a na pewno jest gdzieś inaczej na jakichś wioskach, gdzie są bardziej tacy radykalni ludzie. No. Tutaj też jest tak, że na przykład jak ostatnio byłem zaproszony na obiad, no to wiecie, najpierw jedli faceci, kobiety z dziećmi jadły później. Tutaj mają tak powiedziane, że kobieta najpierw ma dać swojemu mężowi jedzenie, ma się nim zaopiekać i tak dalej, a później dopiero sama je. Nasza fura podjechała. Wiecie dlaczego lubię naszego przewodnika jeszcze, znaczy mojego? Bo on uwielbia kawę tak samo jak ja. Także co chwilę mamy przerwę na kawkę. Dobra, mamy teraz zmianę ekipy. Zostałem z nowym przewodnikiem. Dosiadł się do nas żołnierz z karabinem, który siedzi z przodu. Dodatkowo chłopak oczywiście z ochrony też kieruje. No i jedziemy teraz na targ, taki lokalny. Jesteśmy w starej części Mogadiszu. Także tutaj naprawdę mocno wygląda. Pierwszy raz taka sytuacja, że właśnie wysiada do nas właśnie żołnierz z karabinem i będzie z nami wszędzie łaził. Dobra, tak jak wygląda to stara część. Rozwalone mocno budynki, wszystko. Ciekawe, naprawdę. Coś innego jeszcze niż widziałem wcześniej. Muszę uważać teraz cały czas, żeby przypadkiem go gdzieś nie nakręcić, bo właśnie mówię, żeby tak nagrywać, że go przypadkiem nie było widać. Oni po prostu nie chcą tego, że później ktoś zobaczy na przykład z rządu albo coś i będzie... No powiem wam, że to stare miasto zdecydowanie takie najciekawsze do pokazania, no ale też najbardziej rozwalone. Śmieci, gruz po prostu są tutaj wszędzie. Yeah, very old. Patrzcie jak to wygląda. Yeah. Muszę uważać, że żołnierza, który jest za mną, nie nagrywać, bo nie chcę być na tym na filmie. A jest jeden żołnierz z kałaszem, jeden chłopak z kopytem małym i przewodnik. Ciekawe, co to wszystko wygląda. Powiem wam tak, no rozwalone, po prostu mocno wszystko. Klimat taki pomieszanie właśnie Afganistanu, Syrii, Indii, Afryki. Wszystko po prostu w jednym skumulowane. Jest na pewno kraj taki, w którym nie byłem jeszcze, znaczy kraj taki. Tak wyglądając w kraju nie byłem jeszcze na pewno nigdy wcześniej. Zdecydowanie myślę, że to jest najmocniejszy taki, który odwiedziłem. Ale z drugiej strony ludzie bardzo ciekawi. Ale tu jest inny świat. Totalnie.
Ludzie są tak ciekawi mnie, jak ja przechodzę. Patrzy się totalnie każdy. No ale co, nie ma się co dziwić. Chłopaki w piłę grają. Zobaczyć. Jestem w takiej najstarszej części właśnie Mogadiszu. Mocno to wygląda. Możecie zobaczyć, jak wyglądają sklepiki takie. Właśnie tutaj jak sprzedają właśnie i owoce, i mięso z wielbłąda, warzywa jakieś, wszystko po trochę. Ale to jest inaczej. Właśnie mi przewodnik opowiada teraz trochę, jak tutaj wyglądają biznesy i tak dalej. Mówi, że jak tylko coś zarobią, jakieś parę groszy, to już są szczęśliwi i zarobią parę dolarów. Jak wam mówię w jednym odcinku też, oni tutaj używają tych kodów do płatności. I tak samo dzisiaj też pani do nas podchodziła, bo chciała jakieś pieniądze. To tak samo z kodem po prostu, żeby jej wpłacić i tyle. No, salam alaikum. Is the school here? Okay. Zabrałem was na ciekawą podróż po starym mieście Mogadiszu. Hello, salam alaikum. No i właśnie na takich starym mieście, starej części, no możecie zobaczyć takie naprawdę życie mieszkańców, jak się żyje, a nie w tych nowych, odnowionych częściach. Tutaj gotują coś. Tak wygląda street food w Somalii. Dobra, tutaj już wyszliśmy trochę z tego największego, jakby to powiedzieć, że to już brzydko nie zabrzmiało, ale no, śmietnisko po prostu tam było, nie ma zagadać, śmieci były wszędzie, bo powiem wam, że nawet w Indiach w niektórych miejscach nie widziałem aż takiego syfu. Jestem po prostu trochę w szoku. Jak ci ludzie tak na co dzień funkcjonują, także po prostu tu jest tak brudno, zamiast posprzątać. No ale niestety, no jest jak jest. To, co dzisiaj zobaczyłem, to naprawdę to była taka Somalia, jaką sobie wyobrażałem. Zawsze tak jest, szczerze mówiąc, że zawsze na Starym Mieście zobaczycie takie prawdziwe życie. No bo tu żyją, no to po prostu wszystko widać czarne na białym, jak to wygląda. No i myślę, że to jest idealne miejsce, żeby zakończyć ten odcinek, że wam pokazałem jeszcze coś innego niż we wcześniejszych. Także zapraszam was serdecznie na kolejny odcinek, w którym pokażę wam, jak po prostu spędziłem ostatni dzień tutaj w Somalii. Następnie lecę do Somalilandu. Kraj, który nie jest uznawany przez Organizację Narodów Zjednoczonych, a jednak mają swoją flagę, swoje pieniądze, swój rząd. Ale jak pytałem tutaj na miejscu Somalijczyków, to oni twierdzą, że Somaliland to dalej Somalia. Tak to właśnie wygląda. Jeśli wam się podobają moje odcinki, pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał, bo dzięki temu pomagacie mi się rozwijać. Zapraszam was oczywiście też na inne social media moje, tak jak Instagram, Facebook i TikTok. Wbijajcie i starczy w tym sposobie. Pozdrawiam serdecznie. Na razie.